Trębowla była małą twierdzą na południu Rzeczypospolitej. Oto historia o oblężeniu tej twierdzy w roku 1675. Jednym z epizodów w wieloletnich zmaganiach Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim. To opowieść o determinacji, o tym, jak jedna twierdza mogła zmienić losy całej wojny. Jest rok 1675. Rzeczpospolita obojga narodów znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Po trwającym niemal cały wiek wojnach z sąsiadami Szwecją, Rosją, Tatarami kraj był wyczerpany. Ostatnie dekady to czasy chaosu, rebelii Chmielnickiego, potopu szwedzkiego i licznych najazdów tatarskich. Choć Polska i Litwa odparły te zagrożenia, na horyzoncie czekał nowy potężny przeciwnik – Imperium Osmańskie. Turcy od dawna naciskali na południowe granice Rzeczypospolitej. W wyniku wcześniejszych wojen udało im się zdobyć część terenów Ukrainy i Podola. W 1672 roku doszło do wielkiego najazdu tureckiego na Rzeczpospolitą, zakończonego haniebnym traktatem w Buczaczu. W ręce tureckie wpadł Kamieniec Podolski, twierdza, w której śmierć poniósł Jerzy Michał Wołodyjowski. Rzeczpospolita musiała oddać znaczne połacie swojego terytorium i zgodzić się na płacenie corocznego haraczu sułtanowi. Ponowna wojna z Turcją była nieunikniona. Rok później, w 1673 roku, Jan Sobieski pod Chocimiem zmazał hańbę traktatu w Buczaczu. Rok 1675 był kolejnym etapem tego konfliktu. Sułtan Mehmed IV postanowił nie tylko utrzymać zdobyte ziemie, ale także rozszerzyć swoje wpływy na Rzeczpospolitą. Na czele tureckiej armii stanął Ibrahim Szyszman, a jego celem były twierdze na Kresach, które mogły stanowić przeszkodę w dalszych działaniach wojennych. Jedną z takich twierdzy była Trębowla, mała forteca położona na Podolu. Trębowla była twierdzą strategicznie ważną, choć niezbyt silnie obsadzoną. Załoga zamku składała się z 80 żołnierzy piechoty oraz niewielkiej liczby szlachty, wraz z około 200 chłopami i mieszczanami z miasteczka i okolic. Wcześniej w zamku stacjonowała załoga dragonów, jednak odesłano ją, ponieważ mieszczanie nie gwarantowali wykarmienia jej w razie oblężenia. Twierdzą dowodził pułkownik Jan Samuel Chrzanowski, człowiek doświadczony, choć nie miał licznych wojsk do swojej dyspozycji. Szanse były nierówne, a sytuacja wydawała się beznadziejna. Turcy podeszli pod Trębowlę we wrześniu 1675 roku. Ibrahim Szyszman liczył, że zdobycie twierdzy nie będzie trudne, zwłaszcza że garnizon był tak mały. Armia turecka miała zwyczaj, podchodząc pod twierdzę, proponować kapitulację z możliwością opuszczenia twierdzy. W przypadku, gdy obrońcy odmówili, rozpoczynało się oblężenie. Jeśli obrońcy w trakcie walk zgodzili się na kapitulację, mieli również możliwość opuszczenia twierdzy. Natomiast jeżeli twierdza została zdobyta w trakcie oblężenia, sułtan zezwalał swoim wojskom na 3-dniową grabież. 20 września rozpoczęło się intensywne oblężenie. Działa tureckie bez przerwy bombardowały mury, a żołnierze podchodzili pod same wały, próbując przerwać obronę. Chrzanowski, choć jego siły były mocno ograniczone, zdołał zorganizować skuteczną obronę. Jego żołnierze, wspierani przez mieszkańców, odparli kolejne szturmy. Jednak sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Zapasy żywności malały, a morale obrońców spadało. W pewnym momencie pułkownik Chrzanowski zaczął rozważać myśl o kapitulacji, widząc, że dalsza obrona może zakończyć się masakrą. W tym momencie dochodzimy do jednej z najbardziej pamiętnych postaci tego oblężenia
żony Jana Samuela Chrzanowskiego, Anny Doroty Chrzanowskiej. Według przekazów to ona odegrała kluczową rolę w utrzymaniu morale obrońców. Gdy jej mąż wspomniał o kapitulacji, Anna Dorota miała w dramatycznych słowach zwrócić się do niego, prosząc, by walczył do końca. Według innych przekazów groziła podpaleniem prochów i wsadzeniem miasta, że lepiej zginąć w walce niż poddać się Turkom. Legenda mówi, że zagroziła mężowi nożem i że zabije jego i siebie, jeśli jej nie posłucha. Jej słowa zainspirowały nie tylko męża, ale także resztę obrońców. Chrzanowski postanowił kontynuować obronę. Mieszkańcy i żołnierze, widząc determinację Anny Doroty, walczyli z jeszcze większym zapałem. Po 15 dniach nieustającego oblężenia Ibrahim Szyszman, widząc, że zdobycie twierdzy wymagałoby znacznie większych strat niż przewidywał, zdecydował się wycofać. Król Jan III Sobieski w tym czasie koncentrował siły pod Lwowem. Wobec groźby odsieczy, bojąc się starcia z Sobieskim, Ibrahim Szyszman 4 października zwinął oblężenie i wycofał się za Dniestr. Anna Dorota Chrzanowska stała się symbolem odwagi i determinacji, a jej postawa była podziwiana w całym kraju. Obrona Trębowli była jednym z tych wydarzeń, które podnosiły morale Polaków w trudnym czasie. Choć Trębowla była małą twierdzą, jej obrona miała duże znaczenie w szerszym kontekście wojny z Imperium Osmańskim. Obronę tej twierdzy można porównać do innych wielkich oblężeń, które w historii Rzeczypospolitej miały wpływy na przebieg wojen. Trębowla pokazała, że nawet w obliczu ogromnych trudności Polacy potrafili bronić swojej ziemi z determinacją. 17 października 1676 roku w obozie pod Żurawnem podpisany został traktat rozejmowy między Rzeczypospolitą a Turcją. W dłuższej perspektywie obrona Trębowli i inne sukcesy w wojnie z Turkami przygotowały grunt pod słynną odsiecz wiedeńską z 1683 roku, kiedy to Jan III Sobieski pokonał armię turecką i zakończył ich ekspansję w Europie Środkowej. Oblężenie Trębowli to opowieść o odwadze w obliczu niemożliwych szans, o sile ducha, którą wznieciła kobieta i o tym, jak małe czyny mogą zmienić bieg historii. Warto pamiętać o takich momentach, ponieważ pokazują, jak historia Rzeczypospolitej toczyła się nie tylko na wielkich polach bitew, ale także w małych twierdzach bronionych przez ludzi gotowych oddać wszystko dla swojej ojczyzny. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży przez czas. Jeśli podobała Wam się ta historia, zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, w których będziemy zagłębiać się w inne kluczowe momenty w historii Polski i świata.